Cześć, witam Was serdecznie, Krzysiek, kłaniam się. Dziś porozmawiamy, choć będzie to oczywiście klasycznie monolog, na temat nowości, jaka pojawiła się w zeszłym tygodniu, tuż przed Czarnym Piątkiem, a jest nią motyw Blocksy w wersji 2.0. No właśnie, wersja 2.0 przynosi naprawdę bardzo dużo nowych funkcji, nowych możliwości i usprawnień, udogodnień rozmaitego rodzaju, więc o części z nich dzisiaj chciałbym opowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o sam motyw, osobiście uważam go naprawdę za najlepszy motyw, z jakim do tej pory miałem styczność. Uważam, że jest lepszy od Astry, uważam, że jest lepszy od Cadence i od pozostałych tych właśnie topowych motywów. Możecie się ze mną nie zgadzać, możecie się ze mną zgadzać, ale zachęcam Was do tego, żebyście ten motyw sobie przetestowali, bo naprawdę jest zacny i godny polecenia. No dobrze, przyglądamy się w takim razie, jakie nowości pojawiają się w wersji 2.0 tego motywu, także do zobaczenia za chwilę. Gorąco zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, więc kliknijcie poniżej w przycisk subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek, podnieście łapkę w górę, no i podziękowanie z mojej strony za tę aktywność. Mam nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli dowiedzieć się w przyszłości czegoś ciekawego na temat środowiska WordPress. Natomiast przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu, jakim jest Blocksy w wersji 2.0. Tak jak powiedziałem, całkiem sporo nowości się tutaj pojawiło i to nowości takich praktycznych. Na nich chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili, bo nie będę omawiał wszystkich, zarówno tych takich drobniejszych, jak i troszeczkę może nawet i większych. Skoncentruję się na takich, które uważam rzeczywiście za nowości przynoszące bardzo konkretne, wymierne korzyści dla Waszej strony, dla Waszego sklepu internetowego. Także zobaczmy pierwszą nowość, jaką jest od wersji 2.0 motywu Blocksy nie musimy się już przejmować ograniczeniami dotyczącymi palet kolorów. No rzeczywiście, standardowo do tej pory mieliśmy 12 palet kolorów i mogliśmy w każdej palecie ustawić maksymalnie 8 kolorów. To się zmieniło od wersji 2.0. Popatrzcie, jeżeli sobie przejdziemy do sekcji do stosu, jesteśmy w tym momencie właśnie w sekcji z kolorami, gdzie mamy globalne palety kolorów w tym miejscu, no to widzimy, mamy 8 podstawowych kolorów, które w tym wypadku zostały tutaj wrzucone po imporcie tej przykładowej strony, w zasadzie sklepu internetowego w Blocksy, więc mamy paletę kolorów jakąś tam składającą się z 8 kolorów. Jeżeli klikniemy teraz, tutaj zobaczcie, u góry pojawiały nam się 3 kropki, tego wcześniej nie było. Ustawienia zaawansowane, więc jeżeli sobie teraz w te 3 kropki klikniemy, mamy 3 opcje do wyboru. Możemy przejrzeć palety kolorów, czyli klikam i mogę zobaczyć palety kolorów standardowe, tak? Jest ich 12, więc to są standardowe palety kolorów Blocksy. Mogę któryś z nich wybrać. Ale oprócz tego pojawia mi się też opcja pod tytułem zapisz paletę, tak? Czyli mogę tą paletę, którą motyw mi zaimportował, mogę ją zapisać jako własną. Więc klikam zapisz paletę i teraz jeżeli jeszcze raz przejdę do wszystkich palet, pojawia mi się druga zakładka z własnymi paletami i proszę bardzo, paleta zapisana w tym miejscu się pojawia. Co więcej, możemy teraz sobie tą paletę wzbogacić. Tak jak widzicie, 8 kolorów to jest max. Było max, w tej chwili już tego ograniczenia nie ma. Więc jeżeli chcemy dodać kolejny kolor, znowu klikamy w tym miejscu w 3 kropki i zaznaczamy opcję dodaj nowy kolor. Pojawia nam się w tym miejscu kolejny kolor i mogę dodawać następne, tak? Nie ma praktycznie ograniczeń. Teraz każdy z tych kolorów jakoś tam sobie spróbujemy dostosować. Powiedzmy, że tu będziemy mieli taki kolor. Tak oczywiście na chybił trafił wybieram, ale ważne, żebyście zobaczyli, jak to może działać. Dobrze, dodaliśmy sobie 3 kolory i teraz znowu tą paletę składającą się tym razem nie z 8, ale z 11 kolorów zapisać jako własną, więc zapisuję i automatycznie ona pojawia się jako kolejna paleta na naszej liście. Tak, widzimy, że została wzbogacona o 3 kolory. Naprawdę świetna funkcjonalność, bardzo jej brakowało w pewnych sytuacjach. Ja często miałem niedosyt tych 8 kolorów. Brakowało mi jednak możliwości dodania tam powiedzmy 2, może czasami właśnie 3. W tej chwili już nie muszę się tym przejmować. Spokojnie mogę paletę rozbudować tak, jak tego potrzebuję. Także to wszystko, jeżeli chodzi o kolorystykę. Idziemy do kolejnej nowości.
Kolejną niezwykłą funkcjonalnością, jeżeli chodzi o Blocksy w wersji 2.0, jest możliwość tworzenia warunków. Możemy teraz zdecydować o tym, czy na przykład nasza aranżacja, którą stworzymy, będzie się wyświetlała dla zalogowanych, dla niezalogowanych użytkowników, czy będzie się wyświetlała na stronach archiwów, tak jak tutaj mamy baner u góry, na stronach archiwów produktów, a może na stronach archiwów wpisów, a może jeszcze na jakichś innych stronach, więc tu naprawdę mamy ogromne możliwości tworzenia tych warunków i za chwileczkę zobaczycie, jak to można zrobić. Mamy stronę sklepu internetowego, czyli tak naprawdę podstrona z listą produktów, podstrona archiwum produktów, na górze wyświetla się baner. Jeżeli przejdziemy na stronę pojedynczego produktu, tego banera tu nie ma, na wszelki wypadek jeszcze odświeżam stronę, nie ma tutaj banera, ale zechcemy ten baner przerzucić dosłownie 2 kliknięciami z archiwum produktów na stronę pojedynczego produktu, a do tego jeszcze zastosujemy warunek pod tytułem wyświetl ten baner, ale tylko i wyłącznie osobom, które są niezalogowane, a zalogowanym tego banerka nie pokazuj. W tym celu przechodzimy do kokpitu naszego WordPressa, szukamy tutaj po lewej stronie sekcji Blocksy i klikamy w bloki treści. Uwaga, bloki treści dostępne są tylko i wyłącznie dla użytkowników wersji Pro tego motywu, także jeżeli korzystacie z wersji bezpłatnej, no to niestety nie wykorzystacie tego potencjału, ale być może akurat to Was zachęci do tego, żeby jednak rozważyć motyw Blocksy, zwłaszcza, że w wersji Pro motywu możemy tworzyć tu na przykład pop-upy. Więc jeżeli macie gdzieś jakieś osobne wtyczki po to, żeby tworzyć pop-upy, no to może się okazać, że wersja Pro motywu skutecznie je zastąpi, tak? Będzie można z nich zrezygnować. Więc można tworzyć pop-upy, można tworzyć też hooki, czyli jakieś aranżacje, które będziemy mogli wstrzyknąć w różnych miejscach na naszej stronie. I właśnie banner pod tytułem Shop Page Hero Banner w tym miejscu jest. Jak sobie przejdziemy do edycji, to zobaczymy, że to jest dokładnie ten sam banner, który pojawia się na stronie z listą naszych produktów w tym miejscu. No dobrze, wracamy do edycji tego banerka. Jak chcemy, to możemy sobie oczywiście coś tutaj pozmieniać, pomodyfikować. To jest Gutenberg, więc tutaj problemów żadnych nie ma. Natomiast po prawej stronie u góry mamy ustawienia strony Blocksy i w tym miejscu będziemy mogli tworzyć warunki. Więc klikam w tę ikonkę i od razu na dzień dobry u góry pojawiają nam się warunki. Klikam edytuj warunki i zobaczmy, jaki warunek został tutaj utworzony. Mamy informację o tym, że w momencie, kiedy będziemy na stronie z archiwami produktów, wtedy ten baner ma się pojawić. To jest jeden prościusieńki warunek, ale moglibyśmy go zmienić. Czyli klikamy w listę rozwijaną i wybieramy na przykład pojedynczy produkt. Tu mamy zawiera albo wyklucz, tak? Takie dwie opcje mamy, ale będziemy wyświetlali ten baner na stronie pojedynczego produktu, więc zostawiamy zawiera. Zapisujemy, aktualizuję tę stronę i teraz tak, przechodzimy na stronę, gdzie ten baner do tej pory był, odświeżam, baner powinien zniknąć, rzeczywiście tak jest, natomiast wracam na stronę pojedynczego produktu, odświeżam tę stronę i baner tu się pojawia. Więc prosty zabieg i przerzuciliśmy z jednego miejsca na drugie nasz baner. Dobra, wracamy z powrotem do edycji. Do edycji oczywiście warunków i teraz ten warunek trochę rozbudujemy, czyli dodamy kolejny pod tytułem, gdzieś tu będzie u dołu, użytkownik wylogował się, czyli dla użytkowników zalogowanych ten baner się nie wyświetli, a dla niezalogowanych jak najbardziej. No i teraz co jeszcze tutaj musimy zrobić? Aktywuję tryb zaawansowany, dzięki czemu będę mógł zdecydować, tak, czy to będzie ten warunek lub ten warunek, czyli to musi się zdarzyć lub to musi się zdarzyć, czy może i muszą się zdarzyć oba, tak, czyli oba te warunki muszą wystąpić. Musi być to strona pojedynczego produktu i dodatkowo użytkownik musi być wylogowany, więc zostawiam warunek i klikam zapisz, tam w aktualizację, przechodzę na naszą stronę pojedynczego produktu, odświeżam ją, baner znikł, ponieważ jestem zalogowany. Ale jeżeli się wylogujemy, klikam wyloguj, to zobaczcie, jeżeli teraz przejdziemy sobie na stronę znowu jakiegoś pojedynczego produktu, to już nie ma znaczenia, jaki to będzie produkt, jakikolwiek. A tutaj mamy jeszcze ten baner wyświetlany. A nie, dobrze, jesteśmy na stronie pojedynczego produktu. Właśnie tak dokładnie jest. To jest strona pojedynczego produktu. Możemy też przejść na stronę sklepu po prostu. O, tu widzę, że w menu oni wrzucili jakieś przykładowe produkty, ale wejdziemy sobie teraz na listę wszystkich produktów, klikniemy którykolwiek, to również w tym miejscu u góry ten baner jest widoczny. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy użytkownikiem wylogowanym. Gdy się zalogujemy, tego banera znowu nie będzie.
Dark mode, czyli po prostu tryb ciemny, to jest coś, co bardzo często pojawia się na stronach, które odwiedzacie, coraz częściej, czyli macie możliwość włączenia trybu ciemnego na przykład wieczorem albo nocą, gdy czytacie jakieś treści na stronie, po to chociażby, żeby wasz wzrok mniej się męczył, więc jest to niejednokrotnie bardzo, bardzo komfortowe. I teraz pytanie, w jaki sposób taki tryb Dark Mode można aktywować? Można zainstalować jakieś dodatkowe wtyczki, bo jest tych wtyczek też sporo i taki tryb sobie uruchomić na stronie, ale jeżeli korzystacie z motywu Blocksy, zwłaszcza w wersji Pro, no to wówczas nie musicie szukać żadnych dodatków, bo Blocksy 2.0 taką funkcjonalność wam już oferuje. Więc popatrzmy, jak z niej skorzystać. Przechodzimy do kokpitu naszego WordPressa, do panelu WordPressa i przechodzimy do kokpitu motywu Blocksy w tym miejscu. Dalej rozszerzenia i spośród rozszerzeń płatnych wybieramy Color Mode Switch. Aktywujemy sobie tę funkcję i teraz jeżeli wrócimy na naszą stronę i spróbujemy ją odświeżyć, to co się wydarzy? No nic się nie wydarzyło, dalej jest tryb jasny, dodatkowo nie ma żadnej ikonki, żeby przełączyć się na tryb ciemny, więc musimy coś jeszcze zrobić. Przechodzimy do sekcji dostosuj i przechodzimy do pracy z nagłówkiem, bo powiedzmy, że w nagłówku taką ikonkę będziemy chcieli dodać, więc przechodzę do pracy z nagłówkiem i zwróćcie uwagę, w tym miejscu pojawia się nam blok Color Switch. Wystarczy teraz, że ten blok sobie złapiemy, przeciągniemy gdzieś tam w jakieś miejsce, gdzie chcemy, żeby on się pojawiał, załóżmy w tym miejscu i tu u góry, zaraz może sobie tutaj klikniemy, żeby nam to się pojawiło normalnie, w tym miejscu mamy ikonkę słoneczka. Jeżeli w tą ikonkę klikamy, przełączamy się na tryb ciemny. Klikamy jeszcze raz, przełączamy się na tryb jasny. Jeżeli to opublikujemy, to możemy zobaczyć, jak to będzie działało, gdy przejdziemy już do pełnego widoku naszej strony. Również ta ikonka jest tu dostępna, mamy tryb ciemny, mamy tryb jasny. Prosty zabieg, a cieszy, prawda? W związku z tym, że w Blocksy 2.0 mamy możliwość tworzenia warunków, to co już pokazywałem wcześniej, możemy również stworzyć stronę, która będzie się wyświetlała tylko i wyłącznie osobom niezalogowanym, informując ich o tym, że strona jest jeszcze w budowie, więc poczekajcie chwilę, wkrótce będziemy gotowi, na razie tu jeszcze nic nie możecie obejrzeć. No więc popatrzmy, jeżeli przejdziemy sobie do sekcji bloki treści w Blocksy, klikniemy w dodaj nowy blok, przejdziemy do szablonów, czyli niestandardowe szablony, w tym miejscu mamy taką opcję. Później z listy rozwijanej wybierzemy sobie właśnie szablon dla trybu konserwacji. Damy mu jakąś nazwę, załóżmy strona w budowie. Strona w budowie i utworzymy blok treści. Automatycznie uruchamia nam się Gutenberg, gdzie możemy pracować z jakąś tam przykładową oczywiście treścią, która jest w tym momencie już tutaj dodana, ale to możemy obudowywać sobie w dowolny sposób blokami, możemy pododawać jakieś liczniki odmierzające czas, cudawianki, więc załóżmy, ja tylko tu zmienię, że przetłumaczymy sobie to, że strona w budowie, taki nagłówek, nic więcej nie będę modyfikował. Natomiast teraz przechodzimy znowu tutaj do ustawień witryny, czyli klikamy w ikonkę Blocksy i przechodzimy do warunków. Warunki wyświetlania. Nie cała witryna, wyświetl tę stronę tylko gdy użytkownik wylogował się, czyli użytkownicy, którzy nie są zalogowani, będą widzieli tylko i wyłącznie tę stronę, natomiast te użytkownicy, którzy się zalogują, normalnie mogą pracować, normalnie mogą wszystko przeglądać, czyli na przykład ty jako osoba administrująca swoją witryną. Zapisujemy ten warunek, zaktualizujemy to teraz, przejdę do trybu incognito, to widzimy, że nasza strona sklepu się uruchomiła wcześniej, ale teraz gdy odświeżę ją, to automatycznie mamy informację o tym, że strona jest w budowie. Kolejną dość sympatyczną funkcjonalnością, która pojawiła się w motywie Blocksy 2.0, to jest możliwość wpływu na to, jak będzie reagowało to miejsce, czyli przejście do konta klienta w momencie, gdy najeżdżamy na to kursorem myszki. Standardowo, czyli w poprzedniej wersji Blocksy, no to w zasadzie tutaj nie było żadnej reakcji, od razu link, kliknięcie i wchodzimy sobie na podstronę, gdzie będziemy mogli przeglądać na przykład nasze zamówienia w sklepie. Ale teraz od Blocksy 2.0 możemy wzbogacić ten element o rozwijane menu, gdzie będzie miał klient trochę więcej opcji do wyboru. No właśnie, więc coś takiego może się przydać na stronach sklepów, może się przydać na stronach członkowskich, czy na jakiejkolwiek innej stronie, gdzie po prostu ludzie się u Was rejestrują i chcecie dać im możliwość przejścia na przykład do modyfikacji danych w swoim profilu, czy jeszcze do jakichś innych miejsc. No właśnie, więc popatrzmy, jak możemy teraz wpłynąć na ten element. Przechodzimy sobie do naszego kokpitu, przejdziemy do sekcji dostosuj i przejdziemy do pracy z nagłówkiem. Popatrzmy, mamy tutaj to nasze konto, więc ja sobie w to konto kliknę. Tutaj mogę kliknąć w chmurkę po to, żeby
pojawiły się ustawienia po lewej stronie i teraz działanie na koncie. To jest coś właśnie nowego, a w zasadzie ta lista rozwijana to jest coś nowego, więc wybieramy listę rozwijaną, a poniżej możemy zdecydować o tym, jakie elementy mają się tutaj pojawiać. Domyślnie jakieś już są, można je na przykład spolszczyć, user info, awatar, tak właśnie, czy będziemy wyświetlali awatar, czy nie. Dalej mamy dashboard, no to widzimy, że spolszczone na cockpit, lista życzeń nie jest spolszczona, więc damy sobie lista życzeń. OK, później jest profil, zobaczmy, rozdzielacz, no to po prostu separator, nie ma co tłumaczyć i mamy jeszcze wylogowanie się, czyli zmienimy to na wyloguj się. W porządku. Można oczywiście dodawać kolejne obiekty, czyli albo własny odnośnik, albo konto WooCommerce, albo blok treści. No właśnie, te bloki treści, z którymi do tej pory gdzieś tam już troszeczkę pracowaliśmy, też można tu zaimplementować. Wystarczy, że sobie wybierzemy blok treści, klikniemy na plus, blok treści nam wskakuje, teraz rozwijamy właściwości i wybieramy. Na przykład nasz baner. Właśnie, nasz baner moglibyśmy w tym miejscu umieścić. Ten baner, z którym pracowaliśmy wcześniej, no ale wiadomo, że nie miałoby to większego sensu. W każdym razie, jeżeli sobie to teraz zapiszemy, możemy podejrzeć, jak to teraz działa w tym miejscu, ale załóżmy, że sobie całkowicie wyjdziemy z tej strony, z sekcji dostosuj, przejdziemy na front naszego sklepu, mamy nasze konto, rozwija nam się lista z dodatkowymi linkami i oczywiście też z linkiem umożliwiającym wylogowanie się, więc coś takiego mamy od wersji Blocksy 2.0. Powiązane produkty w formie slidera. Do tej pory nie mogliśmy tego zrobić w Blocksy, a więc jeżeli zerkniemy sobie chociażby na stronę produktu, gdzie poniżej mamy sekcję z podobnymi produktami, no i wyświetla się nam tu 4 produkty, no to mogliśmy tylko je zobaczyć w takiej formie. Natomiast od Blocksy 2.0 możemy zaimplementować tu także slider. W zasadzie zaimplementować to może zbyt górnolotnie powiedziane, wystarczy, że tylko zmienimy jedno ustawienie w tym, co już mamy, żeby przekształcić te produkty w formę slidera. No więc popatrzmy, przechodzimy teraz do sekcji dostosuj, przechodzimy do ustawień pojedynczego produktu, czyli szukamy sobie WooCommerce, pojedynczy produkt w tym miejscu, scrolluję trochę niżej, mam sprzedaż wiązaną i dodatkową, wchodzę w nią i w zasadzie jedyne co muszę zrobić, to wybrać opcję pod tytułem slider, o tutaj jeszcze powiększę, żeby było widać, więc mamy slider, przełączę się, dodatkowo mogę zdecydować ile chcę mieć kolumn, ile chcę mieć produktów tutaj maksymalnie dostępnych, mogę aktywować sobie automatyczne przewijanie tego slidera, widoczność, czy też mogę widoczność produktów z wyższej półki, takie, czyli tak zwane upselle, też mogę zdecydować o tym, czy mają się wyświetlać na desktopach, a na pozostałych urządzeniach nie. No to już są akurat standardowe ustawienia dotyczące Blocksy, więc mam nadzieję, że ci z Was, którzy z tym motywem pracują, doskonale wiedzą, z czym to się je. No dobrze, aktywowaliśmy slider, więc teraz sobie to opublikujemy, wyjdziemy z naszej sekcji dostosuj i przyjrzymy się temu, co się zmieniło na dole. Popatrzcie, pojawiają nam się strzałki i teraz możemy sobie klikać i przechodzimy do kolejnych produktów. Więc w taki sposób to działa. Kolejną nowością w Blocksy 2.0 jest blok, który się nazywa Advanced Posts i możemy przy jego pomocy wyświetlić w dowolnym miejscu naszej witryny wpisy z naszego bloga. Zobaczmy, jak to działa. Jeżeli dodamy sobie ten blog, więc ja sobie go dodam, tak jak widzicie, nazywa się Advanced Post, tak to wygląda. Mam 3 opcje do wyboru. Pierwsza opcja pozwala nam błyskawicznie wrzucić tutaj widok listy naszych wpisów, który jest skonfigurowany bezpośrednio w sekcji dostosuj motywu, czyli tam ustawiamy sobie konfigurację tego, jak to będzie wyglądało, no i ewentualnie tutaj, no co możemy zrobić? No w zasadzie nic, możemy tylko zdecydować o tym, czy to będą wpisy, czy może jakiś inny rodzaj zawartości, zdecydować o tym, czy będzie tych wpisów 5 czy więcej, czy chcemy włączyć stronicowanie, wtedy na dole nam się będzie pojawiała paginacja, czy nie, jest takie podstawowe ustawienia. Ale gdybyśmy chcieli to zmienić i na przykład przełączymy się na drugą opcję, czyli będziemy mogli wybrać już jakiś layout, konkretny layout, który proponują nam twórcy Blocksy, wtedy, jest ich na razie tylko 4, więc nie ma jakoś dużo, wtedy aranżacja może prezentować się w taki sposób, ale to, co jest tutaj kluczowe, to mamy możliwość wpływu na wszystko, co tu się znajduje. Czyli jeżeli przejdziemy do widoku listy, rozwiniemy sobie Advanced Post,
rozwiniemy sobie to całkowicie, czyli stos, grupę też, to widzimy, że wewnątrz mamy dynamiczne pola. Pole wyświetlające nam dynamicznie obrazek wyróżniający, pole wyświetlające nam dynamicznie tytuł wpisu, datę jego dodania, czy też zajawkę. I to wszystko można sobie tutaj poustawiać. Jeżeli czegoś nie potrzebujemy, usuwamy. Jeżeli czegoś dodatkowo potrzebujemy, to oczywiście możemy dodać. Natomiast z prawej strony standardowo dwie zakładki. Jedna dotycząca tej części funkcjonalnej, druga zakładka dotycząca ostylowania, więc naprawdę tutaj mamy fajne możliwości na tym polu. Ja oczywiście nie będę się teraz bawił w konfigurację, w jakąś tam zmianę wyglądu, to już zostawiam Wam. Natomiast chciałem, żebyście tylko zobaczyli, że taki nowy blok w Gutenbergu się pojawił i to zasługa Blocksy 2.0. Całkiem sporo nowości pojawiło się w kontekście sklepu internetowego WooCommerce, a więc Blocksy w wersji 2.0 daje nam teraz znacznie więcej możliwości niż wcześniej. Myślę, że to ucieszy tych z Was, którzy akurat z Blocksy korzystają i mają swój sklep internetowy, który na tym motywie bazuje. Popatrzmy w takim razie, co tutaj możemy zrobić. Na przykład mamy w tym momencie listę produktów i mamy ich jakiś tam sposób prezentacji, czyli jest obrazek wyróżniający, jest tytuł, jest cena, mamy tutaj oceny, dodatkowo jeszcze są tutaj opcje umożliwiające wybór na przykład jakiegoś parametru, jakiegoś atrybutu danego produktu z tego poziomu. No ale co zrobić, żeby troszeczkę to zmienić? Wystarczy, że przejdziemy do sekcji dostosuj. Przejdziemy następnie do widoku listy produktów, czyli szukamy WooCommerce z lewej strony, mamy archiwa produktów i szukamy teraz miejsca, gdzie będziemy mogli wprowadzić dodatkowe modyfikacje związane chociażby z kartą opcji. Tutaj mamy kartę opcji i poniżej właśnie obrazek, tytuł, cena, ocena i pozostałe. Gdybyśmy chcieli na przykład aktywować sobie kategorie, to wystarczy, że otworzymy oko, kategorie się pojawiają. Jeżeli nie chcemy kategorii w tym miejscu, no to wystarczy, że złapiemy, przeciągniemy, załóżmy pod obrazek wyróżniający i automatycznie widzimy, że nam to w tym miejscu się teraz pojawiło. Więc tutaj całkiem sporo elementów, które możemy sobie dostosować, gdzieś tam poukładać według takiej kolejności, na jakiej nam zależy. Myślę, że to Wam się może spodobać. Natomiast jeżeli chodzi o stronę produktu pojedynczego, no to tu również mamy bardzo podobny mechanizm. Też moglibyśmy sobie przejść, tyle że przejdziemy teraz do właśnie nie pracy z archiwum, tylko pracy z pojedynczym produktem i również szukamy czegoś, co się nazywa elementami produktu w tym miejscu. Rozwijamy i znowu tytuł, ocena i tak dalej, i tak dalej. Możemy to sobie dostosować. Załóżmy, że teraz ukryję na chwilę krótki opis, żeby się nam nie pojawiał, więc mamy wersję skróconą i powiedzmy, że cenę sobie przerzucimy nad przycisk dodawania do koszyka, tak? Czyli w tym miejscu sobie umieścimy cenę. Prosty zabieg i sobie całą tą aranżację, całą tą kolejność tych elementów tutaj możemy zmodyfikować. Także może to być również przydatne, jeżeli zależy nam na jakiejś specyficznej konfiguracji pod kątem naszych pomysłów na sklep. Kolejną praktyczną funkcjonalnością, jaka zawitała w Blocksy 2.0, jest możliwość poinformowania klientów sklepu internetowego bazującego na WooCommerce o tym, że brakuje im jakiejś określonej kwoty do tego, aby załapać się na bezpłatną dostawę. Podejrzewam, że są wśród Was osoby, które niejednokrotnie gdzieś tam robiąc zakupy w rozmaitych sklepach internetowych widziały taką informację i zastanawialiście się, czy przypadkiem czegoś jeszcze nie dobrać. A pewnie są i tacy, którzy dalej wrócili do sklepu, zaczęli przeglądać jeszcze jakieś produkty, akcesoria i coś dorzuciły właśnie po to, żeby taką bezpłatną dostawę otrzymać. No właśnie, to jest fajny mechanizm do tego, żeby zwiększyć wartość koszyka i jednocześnie zwiększyć Wasze zarobki, jakie będzie sklep generował. No dobrze, zobaczmy, jak to aktywować w kontekście naszego motywu Blocksy i sklepu WooCommerce. Więc standardowo, tak jak tutaj mamy, jeżeli dodamy sobie produkt do koszyka i później na przykład przejdziemy do widoku mini koszyka, tak, żeby zobaczyć, co tutaj się znajduje, no to nie ma żadnej informacji poza tym, jaki mamy produkty, ile to nas będzie kosztowało. Więc tu nic nas nie zachęca do tego, żeby ewentualnie coś jeszcze dołożyć. To samo, gdybyśmy przeszli na stronę standardową, stronę koszyka, no zresztą nawet z tego poziomu możemy przejść, zobacz koszyk, tu również nie będziemy mieli żadnych informacji na ten temat. Więc pytanie, co zrobić, żeby one się pojawiły? Usuwam produkt z koszyka, wracam do kokpitu, przechodzę do Blocksy, dashboard, przechodzę do rozszerzeń i następnie tu przy rozszerzeniach Pro mam od razu na dzień dobry Shop
Extra, Shop Extra, rozwijamy, przechodzimy do Free Shipping, aktywujemy tę opcję, jak widzicie jest tu całkiem sporo różnych funkcji, prawda? No niestety to w wersji Pro tylko jest dostępne, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i przydatne. Dalej wracamy sobie do wygląd i do sekcji dostosuj, przechodzimy do ogólnych ustawień sklepu WooCommerce w tym miejscu, szukamy Free Shipping i aktywujemy. Informacje na stronie koszyka, informacje na stronie zamówienia i informacje w widoku mini koszyka. No właśnie to jest to, co pojawia się po kliknięciu na koszyk, chociażby tutaj u góry w naszym menu. No dobra, dalej mamy jeszcze dodatkowe ustawienia, między innymi też możemy spolszczyć, czy też inaczej skonstruować komunikaty, czyli komunikat o tym, ile nam jeszcze brakuje tej kwoty do bezpłatnej dostawy, a także komunikat informujący o tym, że na tą bezpłatną dostawę już się załapaliśmy. Zostawiam tak jak jest, klikam opublikuj, wyjdziemy stąd, przejdziemy na stronę naszego sklepu, na stronę z listą produktów i dodamy produkt do koszyka. Więc dodajemy jeszcze raz i sprawdzamy mini cart. Pojawia nam się teraz już informacja, tutaj widzicie u dołu, zwiększ wartość koszyka o $55. No tutaj nie zmieniałem waluty akurat w tej instalacji, więc mamy w dolarach, aby otrzymać bezpłatną dostawę i mamy też to zaprezentowane w takiej formie graficznej. No, mamy mniej więcej połowę na oko. No dobrze, a co się stanie, jeżeli dodamy jeszcze dodatkową sztukę? Automatycznie ten pasek nam się tutaj przesunął, więc już widzimy, że naprawdę niewiele nam brakuje. Raptem tylko $10. No więc dodamy jeszcze jedną sztukę, no i w tej chwili pojawia nam się informacja, komunikat. Gratulacje, dostawę masz gratis. I to samo będzie się pojawiało na stronach koszyka i na stronie zamówienia. O, tutaj mamy informację na stronie koszyka, przechodzimy do płatności i też w tym miejscu nam się to pojawia. Także bardzo sympatyczna funkcjonalność. Klikamy kilka razy, jest aktywna, nie musimy instalować żadnych dodatkowych wtyczek. W końcu w motywie Blocksy 2.0 mamy możliwość zastosowania naprawdę sensownie działających filtrów. Chodzi tu o filtry produktów. I tak jak mamy na tej naszej przykładowej stronie po lewej filtry, na przykład filtr kategorii czy filtr, no właśnie, mamy tutaj warianty, czego nie było wcześniej. Możemy je po prostu fajnie wykorzystywać, więc jeżeli na przykład zawęzimy sobie listę produktów tylko do tych, które mają pojemność 20 ml, no to nie tylko nam się zmienia tutaj widok i pojawiają się te produkty, ale dodatkowo jeszcze zawężają nam się kategorie. Mamy tylko te kategorie, w których faktycznie 20 ml produkty się znajdują. No i w drugą stronę działa to bardzo podobnie, wybierzemy sobie tu kategorię włosy i automatycznie warianty zostały zawężone tylko i wyłącznie do jednej opcji 100 ml, no bo tylko 100 ml produkt w tej kategorii się znajduje, więc naprawdę to już jest fajnie zrobione, działa tak jak widzicie i myślę, że śmiało można sobie odpuścić jakieś dodatkowe zewnętrzne wtyczki, które instalujecie do tego celu. Jeżeli macie motyw Blocksy i macie oczywiście motyw Blocksy w wersji Pro, to wykorzystujcie to, co jest tutaj natywne, dlatego że no, im mniej wtyczek, tym lepiej to raz, a jeżeli mamy te mechanizmy wdrożone w ramach motywu, nad którym pracują ci sami twórcy, te same osoby, ten sam zespół deweloperów, no to prawdopodobieństwo pojawienia się jakichś konfliktów, no to naprawdę jest bliskie zeru. To oczywiście nie wszystko w kontekście najnowszej wersji motywu Blocksy, tych funkcjonalności, tych feature'ów, które się gdzieś tam pojawiły, jest znacznie więcej. No właśnie jeden taki feature jeszcze chciałem Wam pokazać, to jest możliwość wstawienia zamiast obrazka wyróżniającego filmu, na przykład filmu w formie MP4 z naszej biblioteki mediów albo filmu bezpośrednio zastosanego z YouTube'a czy z Vimeo. Mamy listę artykułów na blogu i zamiast takich statycznych obrazków mogą się pojawiać filmiki, więc też coś fajnego. Coś, co oczywiście nie jest żadną nowością, bo na wielu witrynach tego typu mechanizmy czasami możemy spotkać, natomiast w motywie Blocksy do tej pory nie było takiej opcji. W tej chwili jak najbardziej jest, więc przetestujcie u siebie. Ja nie mogę Wam tego pokazać, dlatego że na złości nie chcę to nie zadziałać. Niby wszystko robię tak jak trzeba, a okazuje się, że na froncie dalej się wyświetla standardowy, statyczny obrazek wyróżniający, a nie film. Być może u Was zadziała to poprawnie. Także gorąco zachęcam jeszcze raz tych wszystkich z Was, którzy poszukują w tym momencie jakiegoś motywu do swojej strony internetowej. Zachęcam Was gorąco do tego, żebyście przetestowali w pierwszej kolejności motyw Blocksy, nawet w tej wersji bezpłatnej. Uwierzcie mi, wersja bezpłatna daje Wam więcej możliwości niż na przykład wersja bezpłatna motywu Astra. Także sprawdźcie,
potestujcie. No i nie mówię już o wersji Pro, która oferuje naprawdę ogromny wachlarz możliwości i to także dla właścicieli sklepów internetowych, więc jeżeli taki sklep prowadzicie i chcecie wykorzystać w 100% możliwości, jakie oferuje Blocksy, no to musicie się zdecydować w takiej sytuacji na wersję Pro, a to pozwoli Wam, podejrzewam, niejednokrotnie zrezygnować z innych wtyczek, co będzie pozytywnie odbijało się na wydajności Waszej strony. Dodatkowo też zmniejszycie ryzyko pojawienia się rozmaitych konfliktów pomiędzy wtyczkami. Dobrze, tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, poniżej przycisk subskrybuję, dzwoneczek, łapka w górę. Widzimy się na kolejnych filmach. Do zobaczenia.